Cóż to za uczucie, kiedy delikatnie otwierasz powieki oczu, tak zmęczona po nocy? Ale co to? Leżąc na łóżku tarzałam się w swoim szczęściu, przewracając z boku na bok. Tak jakby artysta siedział obok mojego łoża z pędzlem i płótnem i próbował odmalować mą ekstazę, ale patrzył w oczy Anny namalowanej i widział pustkę. Podczas gdy oczy Anny żywej były głębsze niż wszystkie najgłębsze rowy w skorupie oceanicznej połączone razem, na których dnie ciśnienie byłoby tak wielkie, że nawet jednokomórkowce poniosłyby niechybną śmierć. One tak, ale nie ja. Zakochana. Zawsze, gdzie jest światło, jest też ciemność. I tak też było tego poranka. Najwspanialsza chwila ustąpiła zgrozie, przerażeniu, cierpieniu, gdy moje ciało i dusza z niebios pokojowych zetknęły się z ambiance terrible kuchni. Matylda, opętana, przygotowywała śniadanie. Jajka. Smak jajek przyprawiony był z gliszczem pogardy. Dlaczego ona chciała wyjechać tutaj ze mną? Czy naprawdę chodziło jej tylko o to, abym zapłaciła za domek? Ależ, czy to ważne? Omnia pecunia effici poze. Zapłaciłam za domek, zgubiłam pieniądze. Ale za wczorajszy wieczór i poranek. Czy nie była to zapłata zbyt mała? Dzień spokojny, przepełniony samotnością. Spacery po Bieszczadach z Matyldą i Janem były równie bolesne, co przyjemne. Patrzyłam z lubością na jego twarz, jego delikatny, choć zadziorny jego sposób przechodzenia z lewej nogi na prawą, jedyny w swoim rodzaju. Pieprzyk będący wierzchołkiem idealnie prostokątnego trapezu. Pozostałe 3 stanowiły kolejne przenikliwe oczy oraz idealnie prosty, szlachetny nos. L'homme parfait, l'homme de mes rêves. I jego dłoń, w którą wczepiona Matylda, jak jadowity wąż gotów kąsać, wbiła się jak wirus ospy prawdziwej, prowadząc jedynie do strasznej, nieuniknionej śmierci. Po obiedzie w restauracji udałam się na spacer. I choć serce mówi miłość, to rozum mówi: Anno, jesteś w Bieszczadach, odkrywaj bieszczadzką florę. Gdzie indziej znajdziesz takie odmiany jak Vinca minor, Tussilago farfara, Daphne mesereum, Telekia speciosa? Odkrywając florę, nagle odkryłam Erosie! Czy zawsze musisz być spowinowacony z Thanatosem, nawet w mojej miłości? O ironio, kilka minut później odnalazł mnie Jan. Mój Boże, miłości i śmierci, jakże bliskie sobie jesteście. I co was od siebie oddziela? Cienka to granica. Wracając do domu, powiedziałam Janowi, że otacza mnie delikatna powłoka zmartwienia o jego miłość do Matyldy. Niezrównoważonej, nieprzewidywalnej. Janie, jakże ślepy jesteś! Przecież to jej charakter, to jej osobowość, to nic złego. Tak! Szaleniec Anders Bering Breivik również miał mocny charakter, Janie, on też. I to dlatego popełnił tę niewybaczalną zbrodnię. Matylda nie przerodzi się przecież w Laurę Petrarki ani Simone de Beauvoir. Jej przeznaczenie to szaleństwo! Szaleństwo bez końca! Na szczęście nie było jej wieczorem. Jan próbował się z nią kontaktować za pomocą telefonu komórkowego, a ja wzdychałam, pisałam i czytałam. I zrobiłam też notatki na temat gatunków roślin, które dzisiaj zobaczyłam. W przyszłym roku to i ja muszę zostać laureatką Olimpiady Botanicznej, a nie ta nieokiełznana w swojej botanicznej wiedzy Kinga z 3. C. Wariatka. Spróbowałam też ozdobić swoje usta szminką Matyldy. Czy jeśli zobaczysz mnie w niej ukochany, może będziesz mógł mnie pokochać?
Czy jeśli zobaczysz mnie w niej, ukochany, może będziesz mógł mnie pokochać?